Pieniądze Emalangeni się nazywają. W Afryce jest tak dużo niewiadomych, że szok. Witam serdecznie, jestem Pulpetinką z Eswatini i zaczynamy odcinek. Zapraszam. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym celem jest Mbambane, czyli stolica Eswatini. Jedna ze stolic, bo są dwie. Niżej od Mbambane jest stolica, która nazywa się Nally, ale zastrzelcie mnie sandałem, nie pamiętam nazwy. Szanowni Państwo, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, żeby niosło się to jak najdalej w świat, poza Eswatini i jeszcze dalej poza kontynent afrykański. Hello, hello. O. Zobaczcie, Church in Ziono. Nice clothes. Z kościółka wraca, bo dzisiaj niedziela. A ja idę łapać stopa tutaj na MR3. Ciekaw jestem, jak pójdzie. Powinno pójść dobrze, bo co prawda mam do tej stolicy tylko 10 km. No jest jeszcze stolica Lobamba. Więc tak, Mbambane to jest stolica administracyjna, a Lobamba to jest stolica tradycyjna, miejsce, gdzie mieszka rodzina królewska, bo wiecie, że to jest jedyna chyba na świecie, na pewno w Afryce, monarchia absolutna. Nie wiem, gdzie jest jeszcze... Korea Północna. Korea Północna, zobaczcie. Ale tutaj... Zobaczcie, że tutaj ten król ma nieograniczoną władzę. Ale o tym jeszcze pogadamy w stolicy. W jego domu. Przystanek, kulturka pełna. Jest gdzie stanąć na autostopie tutaj. Paweł niestety, moi drodzy, stanął tak, że przyblokował trochę, to stanę sobie tutaj dalej. Zmieniam koncepcję, bo tutaj jest gdzie zjechać. Ale zanim, słuchajcie, będę łapać stopa, to muszę się zreflektować nad tym, że nie powiedziałem Wam za bardzo, dlaczego jest Eswatini i Lesotho, takie dwie enklawy. Więc słuchajcie, Anglicy kiedyś sami wyznaczyli te enklawy po to, żeby można było mieć z każdej strony kontrolę nad Burami, czyli nad tymi Afrykanerami, białymi, którzy przyjechali i zaczęli przejmować dzisiejsze tereny RPA. Rozumiecie? Oni chcieli mieć z każdej strony, więc mieli tak, od Lesotho od południa, Eswatini od wschodu, Kapsztad od zachodu, no i od Botswana od północy. Chcieli mieć kontrolę nad nimi. Słuchajcie, busikiem jedziemy do stolicy. Przeskoczy morda? Okej. Tutaj jest za duży banknot. Za przejazd 2 złote, więc trzeba rozmienić. Ponoć mówili, że można płacić tutaj randami, ale nie jest to takie oczywiste, bo tutaj na przykład za transport, no to kolega kręcił nosem i za bardzo nie chciał, ale się udało, no w sumie nie było żadnego innego wyjścia. Jedziemy do stolicy, która ma 65 000 mieszkańców. No i powiem Wam, że już tak jadąc tutaj widać, że kraj na pewno lepiej sobie radzi niż Lesotho czy niektóre regiony w RPA, co jest bardzo ciekawe. Ludzie wracają z kościółka, a dzień dobry tutaj w ichniejszym języku to jest Mbambane. Hello. How to say hello? Mbambane. Anjani. Anjani. Słyszeliście? Pomyliłem się trochę. Ale się często mylę. W sensie w tym ich słownictwie, bo trudne jest. No. Dojechali na dworzec. Człowieku. Tak to ja mogę podróżować. Dziękuję, to mówi się siaba, ale też ręki nie dam uciąć, powiem Wam. Dworce autobusowe, najbardziej kolorowe miejsca w każdym kraju, w każdej stolicy i w każdym mieście. To trzeba zapamiętać, bo tutaj jest
ten koloryt, od razu go widać. Tutaj jest takie, wiecie też, no tu są bogaci, tu są biedni, średnio zamożni, jakby tego nie nazywać. Handel uliczny się kręci. To jest całe piękno tutaj. To lubię, to uwielbiam. Zobaczcie, hello brother. Lubię ten kraj, wiecie? Tak jak Lesotho. W Lesotho też czuć bardzo dobry vibe i bardzo takie dobre nastawienie. Ludzie są bardzo przyjaźni. Ale też zauważcie, że Eswatini, zobaczcie, ono jest takie bardziej rozwinięte. Ja się tutaj czuję naprawdę jak w takim poukładanym państwie, szanowni państwo. W państwie, szanowni państwo. Państwo w państwie. Tak się mówi, nie? Trzeba oczywiście uważać, jak wszędzie, ale od ziomka spod pachy walnęło. Kurde, takim odorem, że kurczę, że szok. Czekajcie, tędy, w tą stronę. Idźcie za mną, ja was doprowadzę do bankructwa podróżniczego. Pamiętacie, że Eswatini założyli Anglicy, ale spójrzcie i zwróćcie uwagę, jak ten kraj wygląda inaczej. Nawet porównując go do tego, co widzieliśmy w południowej Afryce, szanowni państwo. Ja jestem pełen szacunku i zdziwienia temu, co widzę i temu, co czuję. Bo też zauważcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie ma zbyt dużo broni na zewnątrz, co jest ogromnym atutem. Hello guys. Tutaj gdzieś będziemy mieć swoją miejscóweczkę na nocleg, tylko musimy się zakręcić dobrze. Dzisiaj jest niedziela, więc w niedzielę dzień święty święć. O tak trzeba to określić, nie inaczej. Myślisz sobie, ale ogarnąłeś hotelik w centrum, już taki wiecie, kurczę, podjarany, że plecak sobie zostawisz i idziesz ogarniać. Przyjeżdżasz tutaj, okazuje się, że pineska hoteliku, który sobie ogarnąłeś, jest na rondzie, a hotelik znajduje się 5 km poza tym punktem. No i jesteś w punkcie wyjścia. I twoja radość kompletnie opada na dno. Chociaż tutaj koledzy Jehowi chcieli mi pomóc, ale ich kolega też ma guest house prawie że za miastem, więc szukam. Słuchaj, what's your name? Makosonke. Makosonke. Yeah, I'm with Amon. Nice to meet you, Makosonke. Makosonke, słuchajcie, studiował kiedyś w Niemczech w 1996 roku. To jest niesamowite, się zgadaliśmy. A wyłapałem tylko, kiedy Makosonke właśnie powiedział plecak w języku niemieckim. Rucksack. So, Makosonke, do you speak German? No, I don't Kunzitaka. You forget. I forgot it, O, everything. no i akurat kawałeczek podjedziemy, bo tam jest taka miejscóweczka na nocleg, to się zabunkrujemy, no. Makosonkę nas ratuje. Chłopaki mnie przywieźli tutaj. Zaraz wam pokażę, zasieki w apartamencie zarezerwowałem przez neta. Słuchajcie, przez internet jest o wiele taniej niż ogólnie tak na wejście. Ja tego nie rozumiem. Przecież oni płacą podatki, płacą prowizję tym serwisom, ale nikt z nich nie chce negocjować w ogóle ceny. Tutaj jest numer, więc zaraz zadzwonię, bo mam kartę tu ichniejszą, więc tutaj zaraz powiem, że mam rezerwację, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na szczęście nie płaciłem online, tylko tam zapłacę. Nie wiem jeszcze, jak hajs ogarnę na to, ale jakoś ogarnę. Ktoś zbudował sobie dom i ten dom podzielił na pokoje. Ja wynająłem jakiś taki wielki apartament za 90 zł z kuchnią, z 3 sypialniami. Chociaż nie wiem, po co mi to, bo przecież ja tutaj nie będę z tego korzystać. No i jedna z sypialni niby ma klimatyzację, ale czy ona działa? No niestety kolega mówi, że są stare i nie działa, ale będziemy coś próbować. Wkurzyłem się trochę, bo w internecie było napisane, wiecie, że jest klimatyzacja, jest ciepło, bo wymarzłem, nie ukrywajmy, wymarzłem przez te kilka dni, a okazuje się, że nie i dzwonię do tego szefa i ten szef mówi, że on promocję zrobił 30 zł taniej, i że energia jest taka droga tutaj, więc tutaj nie będzie żadnego grzania. Tak o. Ja mówię, dobra, spoko, nie, zostanę i tak.
bo nie mam wyboru, ale zrobić ci review, zrobić ci opinię. No bo co mam zrobić, no? Przecież wiecie, ja tutaj nie chcę spędzić w tej stolicy, nie wiem, kilka dni. Sobie dzień spędzę, pójdę, zrobię wideo, vloga i zaraz uciekam stąd. No nie lubię takich dużych miast, wiecie? Ja po prostu tak wpadam tutaj zobaczyć, co się dzieje, ale nie spędzam czasu na to, żeby robić tutaj 5 odcinków czy coś. Jeden wystarczy i lecimy dalej. Kuchnia, garnki, wszystko spoko, no, tylko że wiecie, ja tutaj i tak gotować nie będę. Idę połazić trochę po mieście, mam bany i wam pokazać, jak to wygląda. Nie ma co ukrywać, te chaty lepiej wyglądają niż w Lesotho. Ogólnie jesteśmy ciutkę poza miastem, prawie 2 kilometry poza miastem. No i jest, wiecie, jest kultura, jest poziom. Zobaczcie, tutaj jeszcze w przestrzeni publicznej funkcjonuje Swaziland, ta nazwa, ale ona od kilku lat została zmieniona, tak jak wam powiedziałem, na Eswatini. Też wcześniej wspomniałem, ze względu na to, że kojarzyło się ze Szwajcarią, Swaziland, Switzerland, ale też po prostu król chciał odciąć korzenie od takiej kolonialnej historii. I ja mu się w sumie nie dziwię. A zmiana miała miejsce w 2018 roku, kiedy to Eswatini, aktualne, obchodziło 50-lecie niepodległości. No bo jak wiecie, było w rękach Anglików. Czy ja tutaj złapię stopa na 2 km do miasta? To będzie ciekawe sprawdzić to. No chyba nie, ty. Oni wszyscy tak jadą, powiem wam, że oczy przed siebie i tylko żeby nie spojrzeć. Słuchajcie, to jest jakiś grubszy temat. Nawet pole do golfa. Proszę bardzo. Ziomek chodzi, zbiera. Tamten strzela piłkami, odbija. To ja jestem na jakiejś bogatej dzielni, ty. Dawaj, taksówkę najwyżej weźmiemy, ty. Nikt się nie zatrzymuje. Co ty, nie ma opcji. Wyobraźcie sobie, ktoś zrobił pole golfowe. Tutaj jest chata, pranie wisi. Wyobrażacie sobie? No zobaczcie, chata dosłownie przy samym polu golfowym. Przecież jak ktoś nie trafi dobrze, nie wyceluje, tutaj jest ten domek, no to w chatę normalnie strzela. A piłka do golfa wiecie jaka jest twarda. Ale dziwnie. Pewnie po prostu nie chcieli dać się wykupić. No i tak wyszło. Rząd wyłożył więcej, 89 milionów na służbę zdrowia. No ale też powinniście wiedzieć, że tutaj w Swazilandzie jest ogromny problem, na przykład z HIV-em. I zaraz wam tłumaczę dlaczego. Sprawa jest następująca. Mswati III, czyli król aktualny, popiera poligamię. I teraz rozumiecie, ci bogaci ludzie, monarchowie, król z królem na czele, oni mają pieniądze na to, żeby posiadać 16 żon, ale kiedy jest przyzwolenie odgórne do posiadania kilku żon, to biedniejsi ludzie też czują, że tak mogą, bo chcą pokazać swój status, bo im więcej posiada żon, tym jest większy status społeczny. Ale przecież, żeby ten status osiągnąć, trzeba nakarmić te żony też, nie? I teraz zauważcie jedną bardzo ważną rzecz. Mężczyzna tutaj jest na piedestale i w momencie, kiedy mężczyzna decyduje, mam 3 żony, więc sobie mam 3 żony, jestem kozak, ale nie stać mnie na nie, to jest inna sprawa, to jeden mężczyzna roznosi, że tak powiem, na przykład na 2 kobiety, na 3 kobiety, na 4 kobiety. Eswatini chyba jest wciąż na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o zachorowania na HIV. Aktualnie już jest troszkę lepiej, ponieważ międzynarodowe organizacje zaczęły współdziałać i zaczęły dotować leki właśnie na to, żeby wyhamować to ognisko. No i chyba się to udaje, tak mi się przynajmniej wydaje. To też, wiecie, edukacja, nie edukacja, to wszystko też pomaga, ale nie ma co ukrywać. Umówmy się, poligamia w XXI wieku, w kraju rozwijającym się, takim jak Eswatini, no nie, moi drodzy, moim zdaniem nie. Kurczę, dzisiaj wszystko pozamykane. Dzisiaj niedziela, słuchajcie, Dzień Boży i wszystko pozamykane. Takie sklepiki jak tutaj, to z reguły Chińczycy siedzą, wiecie? Tutaj w Eswatini. Ja będę raz mieszać Eswatini, raz Swaziland.
jak mi wyjdzie, nie? Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre pierwsze wrażenie, ale też przypominam, że jest to taka stolica administracyjna, więc większość ludzi mieszka poza, ponieważ jest tutaj po prostu drogo. Ta stolica jest doinwestowana. Przeciekawy jestem, jak wygląda dalsza część kraju, bardziej na południe. Wtedy sobie też zobaczymy i porównamy, nie? Proszę zobaczyć. Tutaj tak o z góry. Zobaczcie, jest Unique Barber Shop. Idę się ogolić trochę, idę głowę ogolić. Moim tym barberem będzie Musiso. Zobaczcie. Hello, brother. Hello, nice to meet you, brother. Słuchajcie, to jest Mswati, trzeci król ichniejszy. Nie za bardzo go lubią. To jest chyba taniec na żony, bo żeby być żoną Mswatiego, no to dziewczyny, dziewice muszą właśnie, wiecie, odbyć specjalny taniec, on później sobie wybiera. No i wiecie, i tutaj takie no, tradycyjne obrządki. O, my czekamy na żyletę. Zobaczcie, jak elegancko, ogolony. Thank you so much, brother. Ah, voila! Thank you so much. So nice, professional barber. Ja uciekam, słuchajcie. I'm going. Thank you so much, guys. See you. Uciekamy, zapłaciliśmy. Opa, drzwi się ciężko zamykają. O. Słuchajcie, teraz głowa może odpocząć. To jest bajka. Ktoś zaraz może powiedzieć, że Tomek, ale uważaj na HIV-a. Słuchajcie, w tego typu sytuacjach jest drobne prawdopodobieństwo, ale bardzo małe. Dlaczego tak mówię? Bo ja zawsze sprawdzam ręce takich barberów i w momencie, kiedy on miałby uszkodzenia na dłoniach i u mnie są mikrouszkodzenia na głowie, bo wiadomo, że od żylety są, no to wtedy mogłoby dojść do czegoś, nie? Na przykład taką ciekawostkę powiem, że nawet osoba zarażona HIV-em, całująca się z osobą niezarażoną, nie zarazi tejże osoby. No chyba, że będą miały obydwoje jakieś otwarte rany. Właśnie jedna będzie miała w ustach i druga, nie? Małe prawdopodobieństwo. Ja oczywiście po takich podróżach po Afryce, no to idę sobie robić test na HIV, nie? Żeby, wiecie, profilaktycznie wręcz, bo ja unikam jakichś takich ognisk, że tak powiem, szeroko pojętych, ale badanie jest darmowe. Wy też możecie sobie zrobić profilaktycznie. Po prostu. Footies. Ichniejsze KFC takie. Hello. Ja nie idę do was. Nie ma bata, ja tam nie będę jadł. Idę sobie jakiegoś zjem, nie wiem, ryż może zjem z wołowiną. To się nazywa stew, beef stew. No zobaczymy, co tutaj będzie. Pokręcę się trochę, popatrzę, jak życie płynie. Ty, dzisiaj niedziela, niby spokojnie. Widzicie, u fryzjera byłem. Ogoliłem głowę. No jaki ładny chłopak. Ładny. Kurde, gość mnie pyta, czy brodę jeszcze owalimy. Ja mówię, człowieku, ja widzę, że ty masz kontakt z moimi widzami na YouTubie. Nie, brody nie ruszamy, brodę musimy przytrzymać. Niech ona będzie symbolem tej długiej podróży. No, you look nice. Greetings, guys. Thank you so much. My new friends from India. See you someday. From Gujarat. See you, bro. Chłopaki z Indii, słuchajcie, no małe te biznesiki robią. Bardzo sympatyczni. Hindusi, ludzie z Bangladeszu, bardzo sympatyczni, tacy, powiedziałbym, mega przedsiębiorczy i bardzo ciepli w tym wszystkim. Tutaj powiem wam, życie nie oszczędza. Nie, to nie jest tak, że wiecie, że oszczędza, nie ma opcji. Tutaj też jest ekipa taka, która wiecie, która została pogrzebana wręcz przez ten szybki rozwój. Ludzie w Afryce, ja wam powiem jedno, takie moje spostrzeżenie. Czekajcie, ja pójdę sobie tutaj. Chodzę bez czapki, bo byłem u barbera, więc muszę wszystkim pokazać. Ale chcę wam powiedzieć jedno, że ludzie w Afryce nie są gotowi
na tak szybkie zmiany, jak zachodzą w dzisiejszym świecie. Dlaczego tak mówię? Bo oni żyją w zupełnie innym tempie. Na wszystko jest czas, na spokojnie, nie ma co się śpieszyć, a u nas to tak nie działa. U nas to jest rach, ciach, 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 zrobione i idziemy dalej. I oni w tym wszystkim wolniej się dostosowywują do zaistniałych warunków. Nie nadążają wręcz za pędem, który przynosi miasto i XXI wiek. Ja się im nie dziwię. Ja sam czasami ledwo nadążam. Zobaczcie, bismillah. 4 sezony, tutaj chłopaki z Indii. To już jest takie centrum. No ja, nie takie, słuchajcie, tylko to jest centrum. Idę coś poszukam do zjedzenia. Zobaczcie, jak dużo Hindusów, jak dużo Bangladeszczyków. Kurde, nie mogę zapamiętać, jak mówi się na gościa z Bangladeszu i na kobietę z Bangladeszu. Nie mówi się Bengalczyk i Bengalka. Nie, w żadnym wypadku. Mówi się Bengal... No nie pamiętam, no. Kręcią. Ale to wygląda tak, jakby to normalnie, powiem wam, że wszystkie najgorsze składniki miało w sobie. Nie, ja takich rzeczy nie chcę. To jest piekarnia jakaś. Cukiernia. O. Dark chocolate slice. Czekoladowy ten, ale to jeden wielki cukier. Mieszanka niesamowita. Powiem wam, że tak. W RPA było czuć Anglię, w Lesotho już troszkę mniej, ale wciąż, a tutaj to już tak naprawdę bardzo mocno. Wielu z was ogólnie mieszkało w Anglii albo mieszka. Zobaczmy, czy w Swazilandzie, bo jeszcze nie zdążyli. Ty, nie działa. Doesn't work. Nie działają te. Swazi Telkom. Zobaczcie, kurde. Ty, a po co są te litery? Co, SMS-a się pisze stąd? Nie mam pojęcia, ale kosmicznie wyglądają te budki. Już dawno ich nie widziałem. Nasze lata 90, nie? Tu się wkładało hajsik chyba? Nie. W sumie nie wiem. Chyba tak, tu się wrzucało. A tutaj zobaczcie, jest komunikat. Weź 10 ichniejszych i wróć tutaj when you buy a 50 phone card. Nie wiem za bardzo, o co w tym chodzi. Chodzi pewnie, wiecie, o kartę, nie? Na impulsy. Nie wiem, jak to działa. Słuchajcie, kolega tutaj dał... What is the name of this? Emalangeni. Pieniądze Emalangeni się nazywają. Emalangeni. Oni mówią, że tego. Ja mam randy, to tego. It's here? Ty. Tutaj. A? Doesn't work. Mówią, że działa. Tu moi wiecie, chłopaki z ekipy. IT... What are you doing, man? You don't know. Doesn't work, see. No, it doesn't work, guys. Yeah. Oh la la. Oh la la. Chłopaki chcieli pomóc, ale widzicie, nie wyszło. Tutaj jest plaza, tutaj jest taki, powiedziałbym, targ tutejszy. Hello, brother. You want video? No, brother. Ty, co oni tutaj sprzedają? Kurczaczek, wołowina, ryż. Tu kolega jeszcze surówkę dorzuca. I będziemy jedli, kurde, ale super miejsce. Zobaczcie, no kurczak, takie łódko kosztuje dosłownie, powiedziałbym, 5 zł. Zrobione już. Słuchajcie, zapłaciłem za to jakieś 5 zł. Wołowina, ryż, surówka. Widzicie, bo to jak jesz u lokalnych, no to tak właśnie to wygląda mniej więcej, nie? Z widokiem na cały tutaj galimatias tutejszy. Zobaczcie, pani mi wydała pieniądze ze Swazilandu jeszcze. Ale słuchajcie, to jest stara dycha ze Swazilandu. Zobaczcie, to się nazywa Lali Shumi. Nie, przepraszam, coś ja tutaj pokręciłem. Jak to się nazywa? Jak się nazywają pieniądze tutaj? Słuchajcie, przyznam szczerze, bez bicia, że nie wiem. A, pani mi w randach wydała jeszcze.
Nie wiem, jak się te pieniądze nazywają. To są randy te pozostałe. A tutaj te coiny Swaziland, też Swaziland. Emalangeni. Emalangeni nazywają się te pieniądze. Ale dziwne. Ładne, proste. Tutaj na przykład słoń. Emalangeni. Ciekawe, jak oni na to mówią w skrócie. Langeni pewnie. Kurde. Ale mieszanka. No muszę te pieniądze wydać. No w kolejnym kraju już ich nie użyję. Ani randów, ani elangeni. Otwieram obiad bez swojej dziewczyny. Ty, zobaczmy, czy wołowinka dobra. O Jezu, jak dobrze zrobiona. Chyba będzie dokładka. Jak to jest dobrze zrobione mięso. Słuchajcie, rozpływa się w ustach, a zrobienie wołowiny w ten sposób, moim zdaniem, to jest mistrzostwo świata. Bo często i gęsto z wołowiną jest tak, że ona jest gumowa. A ta jest po prostu wspaniała. Ja pierdzielę, jaka dobra. Zobaczcie. Normalnie w ustach się rozpływa. To jest Swazi Plac, główne miejsce w centrum. Powiem wam tylko jedno, że dla mnie tak naprawdę to 65-tysięczne miasto, ono wygląda jak moje Siemiatycze na Podlasiu, to 15-tysięczne miasto. Bo tak naprawdę życie tętni tutaj tylko i tak jak szliśmy za tym budynkiem, tutaj obok tętniącego życiem dworca, bo to jest dworzec autobusowy, zobaczcie, małe busy, duże busy, tutaj sprzedawcy lokalni, jest galeria. Wejdźmy, zobaczmy, jak wygląda. Pewnie nowocześnie, jak to wiecie, w takich doinwestowanych budynkach zbyt dużo ludzi nie ma, bo też niedziela, sklepy pozamykane. Myślę, że jakbym wpadł tutaj jutro, to by było trochę więcej wszystkiego, ale niestety no nie ma. Zobaczcie, jakie buty zimowe. U nas były niegdyś takie popularne kilka lat temu. Zobaczcie, no wszystko można sobie kupić, co tam dusza zapragnie. Bez problemu najmniejszego. Od książek po elektronikę, po jakieś obuwie. Idę tam na dół, bo na górze już się nic nie dzieje. Na górze jest cisza. Pozamykane wszystko. Pewnie jutro jest ostry galimatias. Przejdźmy sobie, zobaczmy jeszcze tutaj tym pasażem, jak to będzie wyglądało. Ty, no niektóre sklepy są pootwierane. Niektóre pozamykane. A te sieciówki, zobaczcie, z jedzonkiem. Chicken food. Nie jemy, kurczaka już nie jemy. Ja tam powiem wam, że jak jestem w Afryce, to bardzo dużo jem wołowiny. Ona jest po prostu tutaj powszechnie znana. No i ludzie też wiedzą, jak ją robić, bo to też nie jest takie proste, żeby zrobić wołowinę. Hello, sir. Widzieliście? Ogólnie nawet robienie materiału jest bardzo przyjemne, bo ludzie nie są agresywni. A, widzicie, nie wiedziałem, że tu jest taki pasaż. A to jest taki, słuchajcie, pasaż naprawdę z grubej rury. O kurde. Fajnie wygląda. W sensie tak nowocześnie, tak bardzo nowocześnie. Powiedziałbym, że nawet lepiej niż w RPA. Jak przypomnę sobie Johannesburg, to normalnie mdleję. Słuchajcie, mdleję, bo po Johannesburgu, po centrum Johannesburga to chyba już mnie nic nie zdziwi tak bardzo. Uodporniłem się już. Zwróciliście uwagę, że nie ma takiego darcia ryja? Nie ma, wiecie, krzyków, nie ma... No jest kulturka. Pójdę, kupię jakieś owoce, żeby mieć. Zobaczcie, ile narodu. Powiem wam, że więcej produktów zróżnicowanych w ogóle jest niż na przykład w Lesotho czy w RPA. Nie wiem, no może w RPA nie trafiłem na jakieś takie, wiecie, lepsze sklepy, ale tutaj też dostęp do tego, do RPA i do Mozambiku sprawia, że mają większy po prostu rozmach ekonomiczny. Zobaczcie, możecie sobie kupić sorgo drink, bananowy jakiś też drink. Tutaj jest kukurydza, ale nie wiem, z czego to jest zrobione. Może mleko bananowe, nie wiem. Poczytajmy. Water, maize, nie, to jest sok kukurydziany o smaku bananowym.
kosztuje jakieś 3-4 zł, coś w ten deseń. Dużo tego jest. Ja ostatnio się przerzuciłem, słuchajcie, na kwaśne żelki. Nie wiem dlaczego, ale polubiłem bardzo, więc sobie wezmę. Zobaczcie, chrupki o smaku kurczaka. Coś takiego, nie? Nie widziałem tego nigdy. A to co to jest? To barbecue. Czekolady w Afryce nie kupuję, bo smakuje po prostu jak nic, jak jakieś nie wiadomo co. Jak w ogóle nawet jakby tam nie było kakao, wiecie? O, w takiej czekoladzie tym bardziej jest Nestle. Tragedia straszna. Ogólnie coś jest, że jakiś taki zamiennik kakao wprowadzają ze względu na to, że coraz mniej jest kakao i coraz jest droższe, więc muszą jakoś optymalizować, ale no obrzydliwie smakuje ta czekolada. Ta w Polsce jeszcze, nie? Jeszcze spoko. Ale powiem wam, że ceny są ciutkę niższe niż w RPA były, co jest zadziwiające. Patrząc na to, jak mała jest to gospodarka. Zobaczcie, jest jakiś tutaj ten sok jabłkowy, bezalkoholowy. Zobaczcie, że w Afryce też ten trend bezalkoholowy przyszedł. Ciekawe, nie? Zobaczcie tutaj jakie napitki. 12 zł takie. Taki napitek. Z czego to jest? Cola tonic. Lime flavor cordial. Tutaj pomarańczowe. Break soup. Spróbujmy, zobaczmy co to będzie. Piersi z kurczaka po 13 zł kilogram. Ja oczywiście wziąłem tuńczyka na kolację i wezmę ostrygi w oleju. Tak jest. Zobaczcie jakie duże jogurty. Takie czekoladowe. Ciekaw jestem jak to smakuje. Tu są mniejsze wersje, więc sobie wezmę takiego czekoladowego wariata, spróbuję i dam wam znać jak smakował. No, jak nie zapomnę. Czasami się zdarza, że zapominam z natłoku zadań w podróży. I powiedzcie mi, że Eswatini nie jest rozwiniętym krajem. Zobaczcie na to. Torebka taka materiałowa, wielokrotnego użytku. Czujecie to? To naprawdę bardzo dużo mówi o kraju i o mentalności. I też zauważcie, że jak jechaliśmy tutaj w odcinku pierwszym ze Eswatini, nie było syfu szeroko pojętego. Naprawdę. I aż dziwię się, że jest to jeden z krajów w topce, top 1, jeżeli chodzi o zarażenia właśnie tą chorobą na H i V. Nie mówię tak głośno, bo to jest stygmatyzujące. Co mam na myśli stygmatyzujące? To, że ludzie chorzy są traktowani gorzej. W sensie wstydzą się, są traktowani gorzej, inni się ich boją się zarazić. Rozumiecie? Czekajcie, bo muszę teraz, kurczę, jakoś stąd wyjść, z tego molochu, no i zawinąć żagiel na chatę, bo już się ciemno robi. Jak ja tutaj, wiecie, w nocy będę sobie paradował, to może guza dostanę. Nie, raczej tutaj bym nie dostał, bo to od razu czuć, gdzie można, gdzie nie można. Idę jeszcze do tej miejscówki, gdzie jadłem sobie wołowinę. Wezmę sobie to jedzonko na wynos i sobie na kolację zjem. Thank you. Powiem wam, że jak zawsze widzę osoby z niepełnosprawnością wzrokową, to jakoś mnie, kurczę, serce rusza i zawsze jakoś tak, co mogę, to wesprę. To dobre jedzonko to było tutaj, Shamrock Butchery. Nakupowałem jedzenia, jak wariat. No ale to nic, zjem sobie dzisiaj dobrze. Po rozmowach z szefem okazało się, że udało się znaleźć ten elektryczny koc, więc całkiem spoko będzie, no pod warunkiem, że będzie działać, bo ja nie sprawdziłem, czy on działa, więc powinienem się trochę wygrzać, bo ostatnimi czasy to niestety no słabo z tematem. Mam nadzieję, że będzie ciepła woda, bo to też nie jest takie oczywiste. Kurczę, jest tutaj w Afryce jest tak dużo niewiadomych, że szok. Naprawdę, czasami zbyt dużo. Zobaczcie, jaki zadbany park. Widzicie to? I to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu, tylko tak na całym obszarze tego parku. Czyściutki, ogarnięty,
Piękny. W krykieta chłopaki grają z Indii, widać. No bajka. I powiem wam, że to jest świetny wyznacznik. Chcesz zobaczyć, jak kraj sobie radzi, albo miasto jak sobie radzi? Przyjdź do parku, zobacz, jak park wygląda. Autentycznie, no. Przecież widzieliście niekiedy na odcinkach, że jak wchodzimy do jakiegoś parku, to ten park jest zaszczany, zasrany i po prostu zasyfiony różnym odpadem, że tak to określę. A tutaj jest po prostu, no, ładnie, no. Bardzo ładnie. Wiecie, że ja nawet w tej czapce śpię? Jest tak zimno, że jak pod namiotem śpię, to w czapce, ale też nawet na tych kwaterach ich, na tych guest house'ach, hotelikach też w czapce śpię, jak nie ma ogrzewania. Jest tak zimno, słuchajcie, że to bania mała. Kończymy odcinek. Pokazałem wam Mbambanę, chyba tak się wymawia dobrze, stolicę administracyjną, doinwestowaną tutaj w Eswatini, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Ciekaw jestem, jak będzie dalej. Powiem wam, że to pewnego rodzaju zagadka, która napędza mnie do kontynuowania podróży, więc będziemy jechać dalej na wschód. Dalej na wschód, po słońce, bo teraz zjedziemy w ogóle z tych gór. Zjedziemy naprawdę bardzo mocno, bo jakieś 1000 metrów nad poziomem morza. I to będzie bardzo dobry ruch, bo po prostu temperatura się diametralnie poprawi, moi drodzy. Ja tymczasem kończę swój wywód i żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, bo czemu nie? Jak dotrwaliście aż do tego momentu. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie z Eswatini, byłego Swazilandu. Czyli Swazi, czyli ludzie, którzy tutaj mieszkają, a land to jest ziemia, czyli ziemia Swazi, czyli tutejszych, nie? Tak nazwali Anglicy. No, tak było. Żegnam.